Witam wszystkich na warsztacie u Białaska. Dzisiaj taki krótki odcinek z cyklu poradniki. Pokażę Wam, jak najprościej podłączyć LEDy na światła cofania, światła wstecznego, bo te światła do tyłu zazwyczaj są słabe i nieraz ciemno, nic nie widać. Szczególnie w terenówkach, gdzieś tam jeździmy w lesie, więc jest potrzebne lepsze oświetlenie. Przełączam na przednią kamerkę, pokażę Wam, jak to zrobiłem, jak to najprościej zrobić na przykładzie Pajero 3. No więc tak. Światło LEDowe umieściłem pod lampą. Tu mamy lampę, która odpowiada tylko i wyłącznie za wsteczne światło. Pokażę Wam z drugiej strony. Z drugiej strony lampę mam wyjętą. Tu mniej więcej sobie wypośrodkowałem, zrobiłem otworek, żeby przykręcić mocowanie od tego LEDa. LED wygląda tak. Ja akurat wziąłem takie. Najbardziej mi pasowały. Wiadomo, każdy jakieś ma inne auto, więc musi dobrać podług siebie. On ma możliwość regulacji tam góra, dół. I jeszcze można sobie obracać na boki, więc można sobie wyregulować. I tu fajne są diody, bo świecą też na boki. Jakaś tam chińszczyzna, ale powinno jakiś czas podziałać. A jak nie, to się wyrzuci drugie. Nie są to drogie rzeczy teraz. I jak ja to zrobiłem? Tu akurat w drugiej lampie mam jeszcze światło przeciwmgielne. Ale patrzymy, które jest światło wstecznego. I tak jak ja rozciąłem tutaj przewody od wstecznego. Dolutuje się po prostu. Dolutuje się tu LEDem. Czyli złączę te dwa plusy. Dwa plusy złączę razem z plusami z LEDa. Te dwa minusy złączę z minusami LEDa. I oczywiście pamiętajmy o tym, żeby zrobić to hermetycznie. Termokurczki mi tu nie brakuje, cały pęk. Zaizolować dobrze, żeby woda się nie dostała, żeby z czasem nie było, że to skoroduje i przestanie Wam to działać. I już Wam pokażę, jak to, na jakiej zasadzie to działa. Bardzo prosto. Idziemy do samochodu. Włączamy. Kluczyk znajdę. Włączamy zapłon wsteczny. I świecą nam oba światła. Taka to krótka porada. Najprościej jest właśnie wpiąć się do światła wstecznego i działa to bezapelacyjnie. Jest to najprostszy, najszybszy sposób. Tutaj jeszcze oczywiście, żeby jak najmniej wyrządzić szkód, i mi akurat ten przewód tutaj nie wcisnął się, to sobie tutaj troszeczkę delikatnie w lampie podfrezowałem, że będzie to ładnie, schludnie wyglądało. I na pewno będzie to dużo lepiej świecić niż zwykła żarówka w lampie. Także polecam ten sposób. Jeżeli ktoś ma oczywiście lepsze sposoby, proszę o komentowanie. No i tak to wygląda polutowane. Czyli można powiedzieć takie zlutowane trójniki. Czyli wlutowałem się w obwód lampy od wstecznego. Bezpiecznik jest niepotrzebny, bo wiadomo, że światło wstecznego w samochodzie fabrycznie ma swój bezpiecznik, więc jest to bezpieczne. Tutaj dałem izolację w płynie najpierw, później termokurczkę i trochę izolacji jeszcze na zewnątrz, żeby to było mega hermetyczne. Tutaj dam oczywiście termokurczki, później to jeszcze zaizoluję. No i warto mieć takiego chińskie rączki, takiego pomocnika do lutowania. Jak Wam przewody uciekają, można sobie takimi łapkami złapać. No i tak jak widać, tu się brązowy sobie dobrałem do plusa, do czarnego. Czerwony oczywiście plusik. Wszystko powinno być hermetyczne. I coś dogram oczywiście, jak to świeci, jak poustawiam te lampy. No i LEDy do wstecznego już założone. Wiadomo, że telefon nie oddaje do końca tutaj tego światła. No ale jest między zwykłymi lampami cofania, a między LEDami jest olbrzymia różnica. Zasięg na wprost to widać już nawet na 20 metrach, to widać sylwetkę wielkości człowieka. A tak naprawdę widzę, że tutaj 30, 40 nawet poświata jest pewnie do 40-50 metrów. I bardzo ładnie są doświetlone boki. Tu akurat są drzewa, to tak tego nie odzwierciedla, ale bardzo ładnie też doświetlają boki.
Wiadomo, że są pewnie mocniejsze LEDy, te kosztowały niecałe 100 zł z przesyłką, więc nie były drogie. Zapewne można kupić jakieś tam lepsze, ale ładnie dzięki tym bocznym diodom ładnie doświetlają boki. Praktycznie prawie że pod kątem prostym. Jest ileś metrów widać w bok, czyli nawet do 10 metrów. Oczywiście nie jest to już takie mega jasne światło, ale no pokażę Wam, co się dzieje, jak się wyłączy. Totalna ciemność. Gdzieś tam jakaś lampa w lesie przebija, a włączymy. No jest niebo a ziemia, także warto założyć. Jest to dobry, fajny sposób. Szybko można to zamontować do wstecznego. Działa to superancko, polecam ten sposób, szczególnie do samochodów terenowych, albo jeżeli gdzieś ktoś jeździ po jakichś właśnie takich za ciemnych miejscach, lasach, nieoświetlonych okolicach, jakichś polnych drogach, na uboczach i ugorach. To jest fajna sprawa. Naprawdę dużo widać i widać, tak jak tutaj świecę, bardzo dobrze widać też boki, nie? Także praktycznie kąt załamania światła jest prawie że prostopadły do samochodu, także widać, można powiedzieć, no na bokach auta nawet. A tak to wygląda w lusterku z wnętrza samochodu. Akurat nie będzie widać, jeżeli chodzi o boki, to jak obrócimy sobie głowę po załączeniu tych LEDów wstecznego w prawo do tyłu i w lewo do tyłu, to po prostu po bokach widzimy mniej więcej co się dzieje, czyli tego typu akurat LEDy w miarę fajnie, bo szerokokątnie nam doświetlają, czyli w całkowitej ciemności widzimy, co mamy po bokach. Także w jakichś leśnych gąszczach, w jakichś ciasnych przejazdach mogą się fajnie sprawować, fajnie przydać. Nawet spaliny widać w lusterku, jak wydobywają się z wydechu, trochę tam paruje. Także bardzo fajny sposób, żeby sobie doświetlić właśnie boki, tył tego typu LEDami budżetowymi, żeby widzieć lepiej. No i ciąg dalszy LEDów. Jak ma być widno, jak ma być jasno, to postanowiłem jeszcze założyć takie 3 szperaczyki z przodu. No bo nie ukrywajmy, z tyłu ważne, żeby jak cofamy było widno, no ale jak jeździmy gdzieś tam po krzaczorach, to pasowałoby doświetlić przodzik. Więc jak to najprościej dokonać? Ja tutaj sobie zastosowałem, jeżeli chodzi o Pajero trójkę, bo tu zderzak jest dość taki gibotliwy z przodu, taki płaskownik około 50 cm długości, szerokości około 5 cm z dziurkami, na które to dziurki sobie poprzykręcałem wkręty, żeby to było tu wszystko sztywniejsze. Poprzewiercałem sobie otwory na nito nakrętki, to jest 11 mm zdaje się średnica otworu, 3 otwory na 3 halogeny, bo tu jest mocowanie na takiej stopce. I tu sobie włożę nito nakrętki, wtedy będę mógł sobie odkręcać, wykręcać, wymieniać, regulować. Oczywiście grilla wyjęłem, grill jest wyjęty, dostęp jest dobry tu do instalacji. I co ja sobie wymyśliłem? Miałem ciągnąć normalnie instalację, jakiś przełącznik do środka, do kabiny, jakiś przełączniczek, plus kupiłem już nawet fajne grube bezpieczniki, przewody, ale tak się zastanowiłem, skoro tu mam halogeny, które są w mizernym stanie, one praktycznie nie świecą, to mówię, podepnę sobie pod halogeny. I tu mam wiązkę od halogenów akurat przy zderzaku. Rozciąłem sobie analogicznie jak przy wstecznym świetle. Czyli rozciąłem wiązkę, no nie wiązkę samochodu, tylko tą wiązkę w zderzaku, żeby w razie czego móc coś tam wymienić i zrobić. Rozciąłem sobie, tu są 2 przewody plusowe. I do tych przewodów plusowych dołączę sobie te przednie szperaczyki, te LEDy. No i będę sobie uruchamiał, jak będę chciał doświetlić po prostu przyciskiem oryginalnym od światła przeciwmgielnego przedniego. I to uważam za najlepszy sposób, najprostszy. Bezpiecznik jest 20 A, tu sobie go zaznaczyłem.
Jak będzie się trochę grzał, czy coś będzie z nim nie tak, to włożę 30. Myślę, że przewody powinny wytrzymać, bo te halogeny, które mam, mają teoretycznie 60 W, ale myślę, że mogą tyle nie mieć, bo to wiadomo jest Made in China, więc tu na pudełku to praktycznie nic nie ma. Tu nie ma nawet instrukcji obsługi, nic kompletnie. Dostajesz goły halogen bez żadnego napisu. No ale testowałem gdzieś tam pojedynczo. Jakoś to świeci. Myślę, że w ilości 3 sztuk dadzą radę. Jak nie, to się dołoży 4. Ale myślę, że 3 wystarczą. Tylko tak. Jeżeli takie rzeczy robicie, to trzeba tak czy inaczej sprawdzić instalację i czy nie będzie się nic grzało, paliło, topiło, żeby nie było po prostu cyrku, że ja tu robię w swoim aucie, na swoją odpowiedzialność. Jeżeli robicie to komuś, no to warto to jednak sprawdzić albo dać normalny bezpiecznik, żeby to zrobić bezpiecznie, żeby nie daj Boże coś się nie zapaliło, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Także ja działam dalej. Pewnie dogram, jak to dalej się przebiegało. Oczywiście testy tych LEDów przednich, tylnych, jak to tam sprawuje się w terenie. No nie widziałem za dużo filmów na ten temat, więc myślę, że komuś to pomoże, a to jest dość prosty sposób, żeby nie siedzieć, jak niektórzy po 2-3 dni montują setki metrów instalacji. To też nie jest zdrowe, dobre, podokładać wszystkiego dużo. Plątaniny jakieś, która kiedyś coś tam się przetrze, coś się zewrze, to też jest, czym więcej tej instalacji elektrycznej, to wcale nie jest za dobrze, tak? Tak jak to w tych starych samochodach, które się nie psuły, to było dużo mniej elektryki i to wiemy, a czym więcej tej elektryki, elektroniki, to bardziej się to wszystko pierdzieli. Także taki prosty sposób. Nawet nie trzeba będzie przełącznika dokładać, chociaż przełączników mi nie brakuje i przewodów. Oto i tak wyglądają te nito nakrętki. Tak to mniej więcej wygląda. Tu już sobie pozałupywałem mocowania. A nito nakrętki prasujemy sobie taką praską. Fajne urządzenie, czasem się przydaje właśnie do takich przeróbek. Czyli robimy sobie jakiś tam otworek, dobieramy nito nakrętkę. Odpowiedni tu czpień z tej prasy. Wkręcamy tą nito nakrętkę i pompujemy. Nito nakrętka nam się tu rozszerza. No i mamy sobie gwincik, gdzie sobie chcemy. Oczywiście, żeby tam było trochę metalu, bo w plastiku to raczej nie będzie trzymało. Dlatego tu jest płaskownik. No i już LEDołamacze siedzą. Teraz jeszcze tylko zabawa z kabelkami. Trzeba to wszystko do kupy połączyć i zobaczymy, czy ten bezpiecznik od przeciwmgielnych wytrzyma. No i dobra, trzeba to teraz wypróbować. Jednak dałem bezpiecznik 20 A, w razie czego jeszcze nie polutowałem do końca. Zobaczymy, czy to zadziała według tej wizji. Wkładamy kluczyk na zapłon, światła pozycyjne i przeciwmgielne przednie. Czy to działa? Działa. Działa. O! No. A jak to będzie świecić, to dopiero okaże się na testach. Myślę, że będzie dobrze. Teraz oczywiście, zanim polutuję, posprawdzać, czy bezpiecznik się nie pali, czy nie ma jakiegoś problemu, czy przewody się nie grzeją. Chwileczkę, niech to podziała, zobaczymy. O, i teraz przełącznik tu mam od przeciwmgielnych. O! Działa, nie działa. Czyli może coś z tego będzie. Jeszcze warto czasem włączyć termowizję i zobaczyć, czy nic się nie przegrzewa. Jak to widać w telegraficznym skrócie, widać, że przewody od LEDów, jak pracują, że są cieplejsze. I jeżeli tam nie rośnie ta temperatura, jest względnie dobrze, to będzie to działało. A jak się robi jakaś tragedia, no to niestety trzeba modyfikować instalację.
bo może być na przykład za cienki przewód, złe połączenie jakieś zwarcie. Także bardzo fajnie można sobie to podejrzeć. Na warsztacie nie jest zastąpiona, jest termowizja. Ale tu jest w miarę ok. Już kurde, plecki trochę bolą, ale poizolowane. Się nagimnastykowałem z tym wszystkim. Trzeba tylko grilla założyć. Prawdopodobnie coś tu trzeba będzie podfrezować, żeby te przewody upchnąć. No i bezpieczniczek założony. W tym miejscu wszystko pospinane na tertytki, grubo poizolowane. Oj, współczuję, jak ktoś będzie musiał kiedyś to odizolować. A to pewnie będę ja. Oj, nawet się potwarciło. Grill wszedł bez żadnego problemu. Te przewody jakoś tam się mieszczą. Plastik jakiś, mimo że on nie jest zbyt elastyczny, to jakoś tam powchodził w te szczeliny. Może trochę szczelinka się większa zrobiła, ale to nie przeszkadza. Bez frezowania zapięły się te spinki, bo to i tak tylko na takich spinkach siedzi. No i co, no zaczęło to wyglądać, nie? Zaczęło to troszkę wyglądać. No i teraz kwestia sprawdzić, jak to świeci, poustawiać. Jedziemy na próbę. No, jestem na próbie. Niestety deszcz zaczął padać, ale deszczyk lekki pada, 100 metrów, sarenki chyba chodzą. Tak, raczej sarenki. Bardzo ładnie widać. No, dużo lepiej niż na długich LEDach, bo też mamy jakieś tam żarówki LEDowe wpitolone w lampy. Wiadomo, telefon nie odzwierciedla tego. Wyłączę teraz. Teraz są długie, krótkie, długie. A teraz zapalam te 3 halogeny. To są długie, to są halogeny. 3, więc jest dużo dalej, dużo szerzej, dużo jaśniej, elegancko. I subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam. Hej, cześć.